Cześć, witam Was na kanale Ozitech. W dzisiejszym filmie nie będzie kamer, ale będzie coś innego, żeby nie było nudy. Otóż Wheelock, czyli inteligentny zamek. Jak widzicie, ten zamek jest na odcisk palca i będziemy robić jego recenzję. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda obsługa tego zamka, zapraszam do oglądania. Dobra, na początek pokażę Wam, co to za zameczek. Jak widzicie, mamy tutaj miejsce na odcisk palca, mamy przycisk funkcyjny. Chodzi o to, że normalnie ta gałka jest od wewnątrz domu, ta gałka jest od zewnątrz. I teraz w momencie mamy taki cypelek, tak, czyli tą gałką od wewnątrz domu zawsze możemy sobie nią obracać i będziemy mogli otwierać drzwi, zamykać. Natomiast ta gałka nie ma możliwości domyślnie obrotu tego, że tak powiem, dzyndzla. Tak, tutaj zobaczcie, nie obraca się ten dzynzelek. I tylko w momencie zablokowania właśnie odciskiem palca, bądź też aplikacją na telefonie, możemy odblokować nasze drzwi. Oczywiście pójdziemy, pokażę Wam, jak zamontować taki zamek. Jest to banalnie proste. Montaż takiego zamka, góra 2-3 minuty i macie zainstalowany zamek. Oczywiście może wszystko zależy od drzwi Waszych, ale naprawdę montaż jest bajecznie prosty. Na początek, jeżeli otrzymacie taki zamek, pamiętajcie, wszystkie linki do zakupu tego zamka są pod filmem. Tam macie też link z rabatem. Możecie otrzymać rabat na taki zamek. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takim zamkiem, może wbijać pod filmem. Tam będziecie mieli wszystkie linki prowadzące do sklepów w Europie, co jest bardzo ważne, ponieważ właśnie w Europie możecie zakupić taki zamek i w ciągu 3 dni już go otrzymać. Ja czekałem 3 dni na ten zamek. Więc na początek, jeżeli otrzymacie sobie takie pudełko, macie tutaj instrukcję w kilku językach, między innymi w języku angielskim. Myślę, że to w dzisiejszych czasach nie jest problem. No, prosta instrukcja, tak naprawdę nie ma tutaj nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli ktoś chce po polsku instrukcję, wystarczy obejrzeć mój film i wszystko będzie jasne. Nic skomplikowanego tak naprawdę przy dodawaniu czegokolwiek tutaj nie ma. Dodatkowo macie takie karty. To są klucze tak naprawdę. Możecie komuś podarować taki klucz, jeżeli dodacie oczywiście, bo to nie jest tak, że weźmiecie sobie, wyjmiecie z pudełka, dacie komuś i ta osoba będzie mogła sobie podejść i tutaj zeskanować. Tak to nie działa. Oczywiście domyślnie, jeżeli przyjdzie do Was ten oto inteligentny zamek, to będziecie musieli tutaj włożyć baterię. I na początku otwieracie sobie takie pudełeczko, które jest w zestawie. Macie tam imbusa, tutaj macie miejsce na imbusa, odkręcacie sobie powolutku, żeby nie zgubić i wtedy wysuwacie tutaj. Następnie, żeby otworzyć miejsce na baterię, tutaj jest taka zaślepka, tą zaślepkę odsuwamy, mamy zaślepkę otwartą i ja już mam tutaj śrubkę wkręconą, natomiast jak przyszedł do mnie ten zamek, ta śrubka była wykręcona i znajdowała się w tym oto pojemniczku. Zobaczcie, jest tutaj śrubka. I żeby po prostu ją odkręcić i tą klapkę będziecie musieli podważyć zwyczajnie, tak? Nawet jeżeli ona będzie zamknięta, pociągnięcie za to i Wam się otworzy. Małe paluszki wchodzą i tutaj macie narysowane wszystko, zobaczcie. Jak włożyć baterię, więc nie idzie się pomylić. Wkładamy takie baterie, mamy włożone, zamykamy, tak, dociskamy i właśnie tutaj śrubka, którą znajdziecie właśnie w tym pojemniczku, nawet widzę, jedna jest zapasowa, dokręcamy sobie, żeby nam się tutaj ta klapka nie otworzyła. Mamy skręcone, zamykamy sobie tą gumeczkę.
Tutaj pod tą gumką jeszcze macie USB typu B. Jeżeli by Wam się wyczerpała ta bateria, producent deklaruje około 100 000 przyłożeń, otwarcia zamka. Oczywiście to jest około 100 000, wszystko zależy od baterii, jaką włożycie. Natomiast załóżmy, że wyczerpało Wam się, to możecie tutaj powerbanka podpiąć i powerbank będzie, że tak powiem, na czas otwarcia zamka. Otwieracie sobie taki zamek i wtedy po prostu macie możliwość wymiany tych baterii. Żeby ktoś nie pomyślał, jeżeli baterię wyjmiecie, rozkręcicie to tak czy inaczej nie otworzycie. To nie ma takiej możliwości. To się nie blokuje przy wyjętych bateriach, czy włożonych bateriach. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś sobie pomyśli, a rozwalę to i ktoś będzie mógł otworzyć. Nie, to tak nie działa. Próbowałem w jakiś sposób to oszukać. Nie idzie tak. Być może ktoś ma na to metodę, tak jak i na wszystko, tak? Zamek w drzwiach, jeżeli mamy, różne osoby też mają różne metody na to. Być może ktoś znalazł metodę na to. Ja nie znalazłem, więc myślę, że jest bardzo bezpieczne. Więc na początek dodamy sobie ten WeLock Touch do aplikacji. Aplikacja na telefon nazywa się WeLock. Jak otworzymy sobie aplikację, musimy się zarejestrować. I teraz, żeby się zarejestrować, klikamy w prawym dolnym rogu zarejestruj się. I tutaj jest, moim zdaniem, to niepotrzebne. Mega denerwujące. Trzeba przeklikać każdy krok. I koniec. I teraz dopiero możemy tworzyć konto. Jak widzicie, tutaj sobie musicie wybrać Polska. Wpisz numer telefonu lub adres e-mail. Podajemy albo swój numer telefonu, albo jeżeli macie maila i chcecie maila podać, to podacie adres e-mail. Następnie robicie wyślij w tym miejscu i wysyła Wam kod weryfikacyjny, który trzeba będzie wpisać i Wasze hasło. Czyli hasło już sobie wpiszecie, będziecie mieli swoje konto zarejestrowane i trzeba będzie tutaj się zalogować. Natomiast jak widzicie, jest wpisz numer telefonu lub adres e-mail, to ten, który utworzyliście przy rejestracji i wpisz kod, aby się zalogować. Natomiast jak pamiętacie, też tworzyliście hasło i możecie za pomocą hasła sobie zalogować się. Natomiast producent udostępnił też weryfikację kodem, co jest moim zdaniem też bardzo fajne. Jest bardziej bezpieczne, ponieważ robicie, aby się zalogować, wysyłacie sobie kod weryfikacyjny na telefon na przykład, jeżeli użyliście numer telefonu. Przychodzi Wam ten kod SMS-em, tak jakbyście się do banku nieraz na aplikację mobilną logowali, też przychodzi Wam SMS-em kod. Tak samo tutaj. Zalogujmy się. Jak już się zalogowaliśmy, mamy listę urządzeń pustą. Musimy sobie dodać taki zameczek. I aby to zrobić, tutaj mamy taki kod QR. Właśnie moim zdaniem troszeczkę w złym miejscu jest ten kod QR, ponieważ jak na drzwiach później zobaczycie, ten kod QR się rzuca w oczy. Powinien albo być pod tą klapką. Ta gumka faktycznie jest ciężko otworzyć, ale no dobrze, bo też jest jakoś odporna na zachlapania. Ponieważ trzeba powiedzieć, że to może być na dworze. Jest odporne na zachlapania, więc tam jakiś deszczyk kapnie, to się nic nie stanie z tym. Natomiast ta gumka, właśnie tutaj pod tą gumką powinien być ten kod QR jakoś umieszczony może, albo też w innym miejscu, nawet pod tą blachą. Jeżeli tutaj odkręcimy i tam na przykład kod QR powinien być. Tutaj tak na wierzchu nie. Więc tak, klikamy sobie plusik, dodaj WeLock i skanujemy kod. Tak, OK. Następnie musimy wpisać Lock ID. Lock ID znajdziecie w tym miejscu. Tak, jest Lock ID i w tym miejscu właśnie możecie znaleźć ten Lock ID. Wpisujecie go, zatwierdzacie, zakładka Bind Lock. Mamy nasze urządzenie, otwieramy i zobaczcie. W tym momencie możemy sobie kręcić i ten cypelek nie chodzi nam, tak? Czyli nie otworzylibyśmy drzwi. Blokujemy sobie, rozłączono, próbujemy nawiązać połączenie. Połączono z powodzeniem. Ta aplikacja łączy się po Bluetooth i teraz cały zameczek nam chodzi.
bez problemu ten cypelek, o. I co ważne, automatycznie odpuszcza. Czyli to nie jest tak, że my zablokujemy na aplikacji i musimy o tym pamiętać. A, zapomniałem odblokować, tak? Nie, blokujemy. Połączono z powodzeniem. Jeszcze raz, zablokowano. I w tym momencie, jak widzicie, kręci nam się cypelek. Mogę obkręcać i zobaczycie, ile sekund minie. I koniec. Odblokował się. I już koniec. Drzwi są zamknięte albo otwarte i wtedy nie możemy ich zamknąć. Kwestia tego, czy jesteśmy z tej strony, czy z tej. Następna sprawa. Na aplikacji jeszcze, co jest ważne, możemy udostępnić taki zamek komuś, tak? Czyli jeżeli ktoś sobie na tej aplikacji utworzy konto swoje, to my możemy udostępnić ten zamek dla tej osoby, na przykład na jakiś czas. Zobaczcie. Mamy tutaj właśnie możliwość, to jest tutaj mamy nasze konto i chcemy dodać użytkownika. Plus odwiedzający, załóżmy chcemy komuś dać na przykład niech będzie na 1 dzień. I zobaczcie, tutaj mamy czas zakończenia, jest 27, 15:17, minie ten czas i po prostu ta osoba już nie będzie miała dostępu do tego zamka. Ale chcemy, żeby dłużej miała, tak? No to sobie możemy wziąć nawet ręcznie, wybrać. Możemy sobie tutaj, 18, ok. Co jest ważne też, jeżeli na przykład weźmiecie na 1 dzień, komuś dacie dostęp, to tutaj jest liczba 12 domyślnie. Zobaczcie, na 5 minut 4, 15, 1 godzina, 1 dzień. To jest liczba otwarcia zamka. Czyli jeżeli chcecie, żeby na 1 dzień ta osoba miała możliwości dużo otwarć zamknięć zamka, to na przykład dajecie 80. No bo może wchodzi i wychodzi bardzo często i 12 może być za mało. Uwagę, wpiszemy sobie test i robimy prześlij. Jeszcze tutaj musimy podać numer telefonu bądź też adres e-mail tej osoby, która utworzyła konto. Jeżeli nie znamy, to ta osoba musi podać. Jeżeli ktoś tam zarejestrował sobie konto po numerze telefonu, to musimy podać numer telefonu. Jeżeli po adresie e-mail, to podajemy adres e-mail. Prześlij. I teraz odświeżamy. Mamy tą osobę dodaną. Bierzemy sobie drugi telefon, na którym mam utworzoną aplikację i jestem zalogowany. Odświeżam sobie. Mam udostępniony zamek. I zobaczcie, liczba 80. To jest liczba, którą tutaj wprowadziłem. Czyli ta osoba z poziomu aplikacji ma możliwość 80 razy otwarcia tego zamka. Jeżeli wejdzie sobie w to, tak, obkręca, jest zamek niezablokowany. Możecie zobaczyć, odblokowuję sobie, bo chcę wejść do mieszkania. Ma możliwość otwarcia. I znowu ta osoba nie ma dostępu. I zobaczcie teraz, co do tyłu. Miała 80, odświeżę. Ma już 79 otwarć, możliwości otwarć tego zamka. Następnie odblokowanie palcem. Tak? Czyli chcemy przyłożyć nasz palec i odblokować. To zaraz Wam pokażę. Na początku najlepiej to w domu zrobić. Dodać sobie tak naprawdę nasze odciski. Ja proponuję, bo tutaj na początku musimy dodać administratora, tak? Czyli ja na przykład konfiguruję ten zamek, ja będę administratorem, to nie dodaję sobie ten palec. To jest kciuk, który najczęściej używamy. Tak samo ten możemy często używać go, coś brać i on się ściera, więc czasami może taki kciuk różnie działać. Ewentualnie możemy z lewej dodać sobie kciuka. Natomiast co ja zrobiłem? Ja dodałem sobie 2-3 palce jako administrator, bo możemy maksymalnie mieć 3 administratorów. Więc ja jako administrator dodaję sobie ewentualnie ten palec, tak, najmniejszy, bo najmniej zużywany jest przeważnie. Więc jak sobie dodam taki mały palec, chyba że ktoś mi go obetnie, no to trudno, to ten palec sobie dodaję, ewentualnie jeszcze wskazującym, żeby łatwiej było mi otwierać.
ponieważ jeżeli będę miał w ten sposób skierowany, chwytam za gałkę i tym palcem sobie jak spust od pistoletu pociągnę i odblokuję sobie drzwi. Na początku, jeżeli byście nie dodali administratora, to każdy mógłby odblokować, tak? Wystarczy, że naciśnie ten przycisk, byle jaki palec przyciśnie i jest zablokowany. Mógłby otworzyć drzwi. Natomiast właśnie, żeby od tego uciec, tak? Załóżmy ten, zobaczcie, biorę sobie teraz, nie jest jeszcze skonfigurowany ten zamek, naciskam, ten palec przykładam, jest zablokowany. No tak nie powinno być, dlatego trzeba go skonfigurować. Więc, aby to zrobić, naciskamy ten przycisk i trzymamy. Trzymamy. I teraz admin, klikam sobie 3 razy. 3 razy, następny palec dodam. Może ten. Mamy drugiego admina. Następny z tej strony wezmę najmniejszy palec. Mamy 3 adminów. I tutaj więcej już already full. Zobaczcie. Already full, czyli 3 adminów mogliśmy dodać. Mamy 3 palce w każdym razie. I zobaczcie, jeżeli będę chciał kciukiem odblokować, nierozpoznany. Natomiast, co jeszcze? Załóżmy, chcecie więcej palców dodać, bo różnie bywa, tak? Chcecie się zabezpieczyć. Tylko pamiętajcie, jak dodajecie palec, to trzeba 3 razy. 3 razy musi zeskanować wasze linie papilarne, żeby dodać tego palca. Teraz byśmy chcieli dodać użytkownika, no bo mamy jeszcze więcej palców. Naciskamy, trzymamy. Trzeba to szybko robić. Autoryzacja. I teraz add FPP user. Dodamy sobie ten mały palec. Mamy 0,4, czyli 4 usera dodane. Możemy jeszcze jednego dodać. 3 razy. Mamy 5, czyli już 5 palec. Weźmy jeszcze ten wskazujący. Mamy dodany następny palec. Więc 3 palce są jako administrator, resztę są jako user. I teraz wiem, że jestem spokojniejszy, że idąc pod taki zamek, któryś z palców na pewno zadziała. Oczywiście z rodziny też, jeżeli pododajecie tutaj do tego zamka ich linie papilarne, czyli odciski palców, to też ta osoba może odblokować sobie. I tutaj właśnie do czego mi ten zamek potrzebny. Ze szkoły syn przychodzi, pyk, odblokowuje taki zameczek, otwiera drzwi i wchodzi. Nie potrzebuje żadnych kluczy do szkoły brać. I to jest właśnie bardzo fajna funkcja. Dla mnie to się mega przyda, więc ja na przykład będę wykorzystywał to w ten sposób. Czyli u mnie się przyda, żeby dziecko nie brało kluczy do szkoły. Ja w tym czasie sobie mogę gdzieś pojechać bez problemu, a nie na przykład czekać, że jak wróci, to dopiero może wejść do mieszkania i tak dalej, i tak dalej. I zamek może się przydać tak naprawdę w każdym domu. Ktoś wynajmuje dom, to też bardzo fajna funkcja. Dodaje linie papilarne, może usuwać wszystkie te linie papilarne. Ewentualnie może taki klucz dać komuś, tak? Jeżeli przekażecie taką kartę, to ta osoba, jeżeli nie dodacie tej karty, to zobaczcie, unknown card, czyli nieznana karta. Ale na przykład, jeżeli dodacie taką kartę, trzymacie dłużej zawsze, aż się pokaże menu, żeby autoryzować. Autoryzujemy administrator. Przechodzimy do menu karty. Add card. Dodana. Przekazujecie taką kartę. Zobaczcie tutaj, nawet jeżeli nic nie dotykamy, to zniknie automatycznie te menu. I teraz ta osoba, załóżmy, mająca taką kartę, może sobie odblokować. Nie musi odcisku palca mieć, tylko może przesunąć kartę. Tylko, żeby pamiętajcie, żeby przesunąć kartę, trzeba najpierw nacisnąć ten przycisk. Pyk. Zablokowany. Tak to właśnie działa. Czyli ta karta jest dodana. Teraz przeklikam z Wami menu. Naciskamy. Żeby przejść do menu, trzymamy. Jeszcze 5 sekund. Autoryzacja administratora.
dodawanie adminów, dodawanie użytkowników, można usunąć, czyścimy wszystkich administratorów, czyścimy użytkowników, dodajemy kartę, usuwamy kartę, wszystkie karty czyścimy, dodajemy pilot, dodajemy inny kontroler, zmiana języka, czas zamknięcia, otwarcia, możemy wyłączyć Bluetooth, wyłączyć dźwięk, zrestartować do ustawień fabrycznych, sprawdzić wersję. Tak, na końcu exit. Jeżeli chcemy wejść w jakieś menu, po prostu zatwierdzamy palcem administratora. No, trzeba mieć na uwadze, że użytkownik nie wejdzie w menu zamka. Teraz tak, pokażę Wam, jak zamontować taki zamek. Dobra, a więc tak, jak widzicie, tutaj macie wkładkę i tutaj macie śrubkę. Trzeba to odkręcić, bo tą wkładkę musimy wyjąć. Więc odkręcamy sobie śrubkę. Żeby wkładkę wyjąć, wiadomo, trzeba posłużyć się kluczykiem. Tak, można położyć i wkładkę sobie wyjąć. Teraz mamy nasz zamek. Tą gałkę musimy odkręcić. Mamy imbus. Imbus oczywiście był w komplecie. Zdejmujemy sobie. Można sobie regulować, na jaką odległość. Tak samo z tej strony. Ta blaszka musi być odkręcona. I tutaj, w tym miejscu macie regulację. Czyli tak samo wkładacie tutaj imbusa, odkręcacie i będziecie mogli to w tą stronę albo zmniejszyć, albo zwiększyć odległość z drugiej strony. To jest też bardzo ważne, żebyście mogli natrafić tutaj na tą wkładkę. Więc ja zakręcam sobie, wkładam z tej strony. Zobaczcie, jak to szybko trwa. Zakładam. Jeszcze tutaj nie zakręciłem. Przykręcam sobie tą śrubkę. Zakręciliśmy. I teraz z tej strony, czyli od strony domu, możemy sobie obkręcać jak chcecie, tak? Nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast o co chodzi? Natomiast w tym momencie, jeżeli byłyby drzwi zamknięte, tak? W tym momencie są otwarte. Ale blokuje. Ten palec był dodany. Zamknąłem drzwi i wychodzę sobie, tak? Jadę gdzieś. Nie otworzę drzwi. I teraz przychodzi, załóżmy ktoś z rodziny, czy żona, czy syn nie mają żadnych kluczy przy sobie. Wystarczy, że nacisną, odblokują i wchodzą do domu. Zobaczcie, jak szybko. A klucze trzeba szukać, gdzieś mocować się. Więc ja uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. To mi się mega przyda, spełni swoją rolę. No i podsumowując, ten zameczek na pewno się sprawdzi w niejednym domu. No u mnie na pewno się sprawdzi. Ktoś ma dzieci, one chodzą do szkoły, no to naprawdę moim zdaniem jest to rewelacja. I to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że wszelkie linki do tego zamka są pod filmem. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś inne zastosowanie tego zamka, napiszcie w komentarzu. I wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!